Co, mówicie, że macie więcej na głowie niż ta szefowa? Już przyjaciółki, no. Chcesz dziecko? Nie, nie chcę. Ja nie mam mleka w cycku. A ty masz? Mam. No dobra, to ja będę wychowywać. Witam Państwa bardzo serdecznie w restaurancie tutaj na wybrzeżu Kości Słoniowej. Śniadanko jest jedzone, jajka sadzone, jak widać tutaj. U szefowej jest omlet. Ruszamy już w kierunku Gany. Zatem pozostało nam z jakieś 250 km do granicy. Nie wiem, czy się uda dzisiaj to zrobić, ale bądźcie z nami i obserwujcie. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka autostopowego, czyli łapeczki pod filmem, że Wam się podoba odcinek, bo to bardzo ważne. Oczywiście ślad węglowy, czyli komentarz i rzecz jasna, poczta sandałowa, czyli wysłanie odcinka dalej do znajomych. Teraz poczciwe zaglądanie do talerza, jajeczko. Proszę tutaj szefowa. Śniadanko, takie jajeczko kosztuje około 7 zł. W sensie 4 zrobione w ten sposób i podane. 7 zł. U szefowej też 7. Plus uśmiech. Bo w podróży życie to jest najważniejsze, bo podróż to życie, a życie to podróż, moi kochani. Pijemy kawę. Kawa zaparzona po turecku, mało popularna. Głównie popularna w Afryce jest tak zwana kawa rozpuszczalna, bo jest tania i ogólnodostępna i łatwo ją przechować. I kapsułkowa. A turecka jest kawą nie taką popularną, niemniej jednak podają taką siepę turecką, więc poprosiliśmy panią, żeby też dała wrzątek. Ale to gorące. No i w ten oto sposób będzie można się troszkę nawodnić i odwodnić zarazem, bo niestety kawa też odwadnia, ale również pobudza. Więc trzeba znaleźć ten balans na dzisiejszy odcinek, na dzisiejszy dzień. Dziękuję. Smakowo? Jak najtańszy Chibo. Nie wiem, czy Chibo jest najtańsze, ale jak najtańsza taka siepa. Ale zawsze lepsza niż rozpuszczalna. Szpital. A przy szpitalu czarina. Pierwsza czarina, moi drodzy. Iweryjska. Dawno nie widziałem. Co ona tak tutaj się buja? Chyba przyjechała z Europy. Może na wakacje. Może pozwiedzać. Może zamieszkać tutaj. Proszę bardzo. Kto nie ma zegarka, może sobie kupić. Ale w sumie ciekawe kolory. Widzieliście? Ziomek plunął przede mną, odwrócił się i plunął. Jaka beka. No i ja nie jestem na niego zły. Nie jestem. Po prostu nie jestem. Taka kultura, no. Gdyby mnie okalała jego ślina, no to może byłby zły, no i bym mu musiał sprzedać tak zwanego lepa ostrzegawczego. Ale nie dotknęła, więc jest okej. Tak czy inaczej, zobaczcie, jak wielu ludzi handluje tutaj face to face, czyli od drzwi do drzwi, może door to door. Po prawej chusteczki, po lewej ziomek torby sprzedaje. No i on, wyobraźcie sobie, podchodzi do każdego potencjalnego klienta, a bardziej klientki. Jaka piękna kobieta. Widzieliście? A tu koleżka spodnie sprzedaje. Bonjour. Materiały, spodnie. My idziemy się zaopatrzyć do sklepu, ponieważ będziemy mieć 300 km w kierunku Gany do zrobienia. A to nie jest takie proste. Jest szefowa. Szefowa się lekko obraziła, ale wiecie, jak to jest w życiu i wiecie, jak to jest w podróży. Pozdrawiam wszystkie babeczki. Wicki. Jakoś to Rebunię może by kupili dla Hani, co? Moi drodzy, czuję w kościach, że jest to ostatni odcinek z Wybrzeża Kości Słoniowej. Więc pokażemy w nim drogę do Gany, do granicy mniej więcej. No chyba, że jeszcze nas zaskoczy te 300 km, a tak może niestety być. Bądź stety, że nie zrobimy tego tak szybko, jak byśmy chcieli zrobić, tylko będzie to trwało kilka dni. Takie żyćku. Jedna osoba idzie do sklepu, druga siedzi z plecakami i czeka. Ale co oni mają z tym puszczaniem muzyki w Afryce przy sklepach i supermarketach, to ja nie mam zielonego pojęcia. Proszę zobaczyć, ta jaszczureczka tutaj, taka kolorowo czarno-pomarańczowa, podejdę troszkę bliżej.
O, właśnie ta. To zobaczcie, to można rzec, że pieniądze biegają wręcz na ulicy. Taka niestety jaszczurka w Europie. Nie jestem... O, proszę, tutaj kameleona mamy. Nie, to nie jest... Nie, to nie jest kameleon. Ale ciekawa. Dawno takiej nie widziałem. To nie jest kameleon. W każdym bądź razie takie jaszczurki w Europie to i nawet z 500 zloty będą kosztowały. O, tu koleżka chce numer wziąć Hani. Ale Hania... Podzieliliście się numerami? Prawie. Prawie. No, ale byście do siebie dzwonili i ogólnie by było zarąbiście. Świetnie, no Później by się on by wymieniali doświadczeniami. przyjechał do nas i by było git. Tak. Antek, ja się pytam, gdzie są czarki, żeby wszystkie czarki zjedliście? Antek, gangsterze. Moi drodzy, chaos galimatias. Dzieci wracają ze szkoły, starsi coś próbują sprzedać, młodzi też próbują coś sprzedać. Woda na głowie, standard. Patrzcie jak dziewczyny, patrzcie jak ubrane. Ale smród. Imbirek. Awokado, ale jeszcze niedobre. Boże. Proszę. Ale mieszanka. Pani, mieszanka zapachów niesamowita. Rybki, krewetki, herbatki na sztuki. Jam? Maniok? Jam. A. Jam. Zobaczcie jaki duży. O kurcze. Szczurek. Szanowni Państwo, jesteśmy na wybrzeżu Kości Słoniowej, a ja kompletnie zapomniałem powiedzieć Wam, od czego wzięła się nazwa Wybrzeże Kości Słoniowej. Prosta logika, od Kości Słoniowej. Francuzi, kolonizatorzy, którzy tutaj na tych terenach tworzyli pustkę i spustoszenie, przyjeżdżali tutaj głównie po kość słoniową. No i niestety wytrzewili kraj ze słoni, żeby dobrze odmienić. No i siłą rzeczy, dzięki temu, że wzrósł poziom edukacji i świadomości dotyczący natury i dzikich zwierząt, to udało się zachować jeszcze, powiedziałbym, pojedyncze sztuki, bo tego jest naprawdę bardzo mało. Te słonie uciekają przez wojny domowe, przez kłusownictwo, uciekają na południe, na przykład do Angolii czy do Botswany, tam gdzie mogą znaleźć schronienie, chociaż ta sytuacja na przykład w Botswanie też jest skomplikowana, czy w Angolii. Więc Wybrzeże Kości Słoniowej, rzecz jasna, wzięło się od słoni. Teraz kłusownictwo wciąż prosperuje i ma się dobrze i to jest bardzo przykre. Najgorszy moment był w 2014 roku, ale nie jestem do końca pewien, ponieważ chyba w 2014 roku Chiny zakazały importu kości słoniowej i sprzedaży. I wyobraźcie sobie, że do tego momentu wszyscy kłusownicy, te kły, te kości słoniowe na potęgę sprzedawali kilogram za, nie wiem, $40, czyli bardzo mało. Eksportowali to do Chin, no i robili na tym hajs. Nie jestem za tym, żeby eliminować zwierzę dla jego kłów i pozostawiać. Okej. Jestem za tym, żeby
konsumować zwierzę w całości. Wykorzystać skórę, wykorzystać mięso, wykorzystać, jeśli jest taka potrzeba, kość i taka możliwość. Ale nigdy dla jakiegoś małego procentu zwierzęcia, żeby je eliminować. To tak pokrótce, moi drodzy. Woda w workach pomaga, zapobiega wielu chorobom bakteryjno-wirusowym, ale z drugiej strony zakaża środowisko. No i wszystko jest takim jednym wielkim kołem. Jeżeli coś na coś pomaga, to coś później i tak zaszkodzi, więc tutaj ciężko znaleźć balans. Zobaczcie jaki syf. Tutaj trzeba by było popracować nad świadomością, żeby ci ludzie nie wywalali tego. Ale z drugiej strony jest problem z tym, żeby ktoś te śmieci odbierał. Prawdę mówiąc, pierwszy meczet, ale ma naleciałości sudańskie, które bardzo często widnieją na przykład w Burkina Fasie. Ten wpływ Burkina Faso i islamu z tamtej strony od północy i również od wschodu z Sudanu jest ogromny tutaj. To nie jest flaszka, to nie jest wino. Français, wino de français. To jest wino do auta. Paliwko. Zobaczcie jakie eleganckie butelki. I ktoś spragniony mógłby się pomylić i mógłby pyknąć. Pastis. Najprawdopodobniej najtańsze wino tutaj na dzielni, dlatego jest tak dużo butelek. Praktyczna butelka, bo ciemna. To się nie nagrzewa, tak? I można podjechać i można zatankować. Merci beaucoup. Powiem wam, że mam taki wewnętrzny strach, jak jedzie taka ciężarówka z takim towarem. Pełne gazu, 40 stopni na zegarze Celsjusza. Jakby pierdyknęło, no jedna by tylko się zaiskrzyła. I jeszcze zawsze mam taki strach tych opon. One są w tak tragicznym stanie czasami, że ja jak stoję na autostopie, jakby wywaliło drutami, to by mi normalnie aż po rdzeń kręgowy przeoperowało. Zobaczcie jaka tapicerka, bonjour! Zobaczcie jak ładnie zrobione. Wszystko ręczna robota. Nie ma w sklepach, sami zrobią. Rozkładany. Fajny. Patrząc na odporność w Afryce, no to Hania na razie przebija mnie 10-krotnie, bo jej żołądek świetnie zachowuje się w nowym otoczeniu bakterii, a ja niestety zostałem podruzgotany, jak wiecie z poprzednich odcinków, więc chylę czoło dla Haneczki. I co, mówicie, że macie więcej na głowie niż ta szefowa? Zobaczcie, ona się nie cyka, elegancko rozłożony ciężar, nic nie dusi na rękach, tylko prosta postawa i dzida. Mocne nogi, zdrowe ciało i jedziemy po kakao! Koleżka chciał ten za nami zabrać nas w tamtym kierunku, ale postałem, pogadałem, próbowałem 5 minut tłumaczyć, którędy chcemy jechać, że 100 km Hello Mordula, ale powiem wam, że oni jeszcze dyskutują nad naszą trasą, ale się nie udało. Kolega z Nigerii pomaga. Kto nie złapie, jak nie złapie? Szefie. Szefu zawsze złapie. Szefowa złapała. Proszę bardzo, o, tutaj na czymś jedziemy, nie wiem na czym. A co, ja nie zajrzę? Zajrzę po kapuście, na kapuście jadę. Kto jedzie, ten jedzie. Kto stoi, ten stoi. الدنيا شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقة بقلب وفي حضن الطبيعة الدنيا شقاوة فيها الدنيا بالله يا Chaty zarośnięte. Taki malutki slums powiedziałbym, bo jesteśmy już kawał drogi od centrum na obrzeżach. Ale zobaczcie jak te obrzeża na wylotówkę ciągną się. Dlaczego się ciągną? Bo tak jak powtarzam od zawsze,
Market tutaj. Szefu chyba na market jedzie, możliwe. A nie jedzie na market. Ale trzeba mieć rękę na pulsie. Czemu jest tutaj tak dużo ludzi na obrzeżach? Ponieważ ludzie z wiosek ciągną do miasta za pracą, za handlem. Elegancko, ale my po francusku z szefem nie pogadamy. No maksymalnie po włosku o kapuście. Zobaczcie jaki smog. Zobaczcie jaki słaby, ogólnie czuć, że jest słaby poziom jakości powietrza. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur. Kolega tutaj skręca chyba. Elegancko. Merci beaucoup. Ok, on a ensemble. On va prendre une photo. O! Prends photo. Wylotówka z miasta ciągnie się, z miasta Boke ciągnie się jakieś 12 km. Jeżeli ta kamera działa, to ja jestem księdzem albo baciuszką. Nie ma bata, żeby ona działała, moi drodzy. System przegrzany, nie ma bata, nie ma opcji. Dobra, stoimy, łapiemy. Hania jest zdziwiona na samodzielność młodych dzieci. Niesamowite, są takie stopnie i taki półlatek. Stopień większy od niego. On idzie po prostu. On idzie. On idzie. Ale trzeba zaznaczyć, że takie maluszki mają tutaj bardzo dużo bodźców. Ogrom, one muszą pilnować się z każdej strony. Czy to można zasugerować hipotezę, że dzieci w Europie są troszkę upośledzone? Ciężko powiedzieć. Nie tak bezpośrednio, jak rozumiemy upośledzenie, tylko chodzi o wystawienie dziecka na bodźce, bo tutaj to dziecko przez 16 godzin jest wystawione na bodźce, takie mocne, a u nas w przedszkolu na przykład jest na ile? Na 6 godzin w tym przedszkolu? No nasze są po prostu chronione być może. Chronione, protekcjonalnie wychowywane, a tutaj żyj, łap chwilę, przeżyj! Przeżyj, no. Wylotówkowa i woryjska kurka, ale też jest czarita. Ojejku, czaritka. Czaritka jaka ty stareńka, bo maluńka. Druga czarinka. O matko, toż ty masz z 8 lat, a wyglądasz jakbyś miała z 18, myszko. Jaka bidulka. Aż mi serduszko zapłakało. Ojejku, ma swoją taką budkę. Jakoś tu sobie odpoczywa. Coco Chanel po prawej. Czarina, misiu. No nie mają tutaj lekko na wybrzeżu Kości Słoniowej czarinki. O. Już przyjaciółki, no. Chcesz dziecko? Nie, nie chcę. Ja nie mam mleka w cycku. A ty masz? Mam. No dobra, to ja będę wychowywać. Mam 2 na chacie. Chcesz zobaczyć? Znamy te zagrywki z kotkami. Chodź na chatę, pokażę ci kotki. A tutaj chodź na chatę, pokażę ci dzieci. A ty, Mysiu. No i poszły, no przyjaciółki. Zostawcie Hani na 2 sekundy. To jest prawej męża złapę i jeszcze koleżankę. A jesteśmy w części muzułmańskiej, czyli w części, w której taki dystans do kobiety jest zachowany. Mówię Hani, że powinna mieć jakiś sygnet na ręku, ponieważ z większym respektem mężczyźni podchodzą. No i Hania zamiast sygneta to ma coś takiego. Chyba się nie zrozumieliśmy. Biletę 200 sefa. 200 sefa to jest, proszę ja was, złoty z czymś, złoty z kawałkiem. Ale jak to mówi stare kierownicze porzekadło, lepiej podjechać niż stać w miejscu. No to jedziemy z naszymi braćmi. Za te złoty z kawałkiem oczywiście za łepek, a nie za 2. Checkpoint, może nas nie zauważą. Wiecie, że u kierownika na kanale dużo jest policji i wojska, a to autobus pojechał do jakiejś wioski. Wyjechaliśmy stricte na wylot. Na wylot udajemy, że jesteśmy czarnymi braćmi i teraz zapierdzielamy w tą stronę. Bardzo duży potencjał. Ogromny potencjał Złapania stopa. stopa. Świeża droga z 2022. To teraz wyobraźcie sobie, jak to musiało wyglądać, jak tej drogi tutaj nie było. A teraz wyobraźcie sobie, jak to musiało wyglądać, jeśli chodzi o ruch na tej drodze,
jak asfaltu też nie było. Zobaczcie, po prostu odizolowane wioseczki. Tutaj Hanna proponuje pod tym drzewem się usadowić. Cudowne drzewo na to, żeby zjeść herbatnika i potencjalnie złapać jakiegoś stopa. Tutaj najprawdopodobniej szkoła jest, wiecie? Tak mi nos mówi. O, właśnie. Tutaj będziemy łapać. Kiedy chcesz sprzedać krowę, to jak dać ludziom znać, że chcesz sprzedać krowę? Najprościej. Wystawić krowę przy samej drodze na największym słońcu, żeby ludzie widzieli, że masz krowę. Tylko że tutaj współczucie i empatia do zwierząt jest jakaś taka bardzo niska. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj animistów, czyli religię bliską naturze. Czyli wszystko, co nieludzkie, ma duszę. Tak w skrócie takim totalnym. Jedno auto w przeciągu 15 minut przejechało tą drogą i to było właśnie to czerwone auto, które zatrzymało się tam do tamtych domostw. A tak nie ma nic. Kozy są, koza z małymi. Pamiętacie serię z Pakistanu, jak się bawiłem z kozą w górach? Jeśli nie, no to polecam. Czwarty sezon na kanale S4. Przy playliście będzie napisane. Tutaj nasza ekipa, Elomordy. Kultura osobista na wysokim poziomie. Tutaj cała szefowa. Ale przyznam szczerze, że nie wiem, co to jest za drzewo. Wygląda mi troszkę... Nie, to nie jest masłowiec. Masłowiec to takie drzewo, z którego macie na chacie kremy, ponieważ jest tam masło shea. Ale może to być. No nie wiem, muszę tutaj pokminić trochę, co to może być. Dziewczynka wyszła z domu, przeszła na drugą stronę ulicy, wywaliła i zawija na chatę z powrotem. Brak świadomości. Ona nie to, że ona zanieczyszcza środowiska. Ona zanieczyszcza swoją sferę życia. Bo ten śmieć i tak przywieje do niej na chatę. Ale ona tego nie wie, no. Jest miejsce, więc się wyrzuca. Wszyscy wyrzucają, więc jest społecznie akceptowalne. Coś jednak wie, bo robi to za ulicą, a nie przed własnym domem. Więc wie, że lepiej dalej, że nie chce być w tych śmieciach. Ale nie przeszkadza jej, żeby to dalej No ale to dalej, to wiesz, jakieś 30 metrów. No, ale za ulicą to już wiesz, nie jej wieś. W sumie nie wiem, drodzy widzowie, co lepsze? Wywalać na drugą stronę ulicy, żeby to latało, czy palić ten plastik? No właśnie, to takie niedobre rozwiązanie, ale gdybyście mieli do wyboru, dajcie znać, co byście wybrali. Bo tutaj nie ma zbyt dużego wyboru, tutaj w ogóle nie ma wyboru. Tylko są te dwie opcje, albo wyrzucać, albo palić. Z dziennika autostopowiczki. Auto numer 2 zatrzymane. O, ja biegnę. Witam serdecznie, autostopowicz z Polski, kierownik Tomasz Jakimiuk, jak to daleko. Dobra mordo, może ci nie sprzedadzą, ale mogliby cię przenieść. Może mówił po angielsku, daj Boże. Sytuacja następująca. Autostop złapany. Mówię do szefowej, że jak klapa się otworzy, to ona też się otworzy, ale nie na świat, tylko na asfalt. Lecimy na Szczecin. Muszę powiedzieć, że te kapelusze są genialne. Droga nam się skończyła. O kurczę, to jest stara droga po lewej. Tą, którą jedziemy, to jest nowa droga. Powiem wam, że te 300 km to się zapowiada naprawdę bardzo ciekawie. I poniekąd można określić zabawnie. Sytuacja taka, że wybraliśmy najgorszą możliwą opcję do jechania na granicę z Ganą, ponieważ tutaj drogi nie ma, w sensie jest, ale będzie.
nie ma, ale będzie. Jakaś prowizorka, kurde, jest. Jakieś pierwsze auto za nami jedzie. No nie jest dobrze. Dubsko to już nie tak boli. O, żeby nie hopnąć. Ach, mam dupę zbitą. Kość kierownicza już jest zbita. A tu szeryf nie ma jak wyprzedzić. Węgiel drzewny. I pytanie, czy legalnie, czy nielegalnie? Moi drodzy, nie wiem ile przyjechaliśmy, ale moje ciało czuje, jakbyśmy jechali z 1000 km. Na jednym wyboju tak podskoczyliśmy, że myślałem, że po prostu Hani już straciłem, ale co prawda odrobinę Hani straciłem, ponieważ Hania straciła kolczyk. No nic, nauczka. Lżejsza o 1 kolczyk. O pół grama. Autochtoni zapewne zastanawiają się, cóż my tu robimy. No i odpowiedź na to pytanie brzmi i nie brzmi, bo my też nie wiemy, co my tu robimy. My tylko zmierzamy ku Ganie. Ale słońce gniecie. Gniecie zwalnia człowieka. Jesteśmy w wiosce muzułmańskiej. Tutaj główny sprzedawca. Kupujący, ale mordula. Kogo my tu widzimy? Iworyjska. A to, bo nie wiadomo jak się zachowa. A piękna. Niebieskie oczka, tak. O, pogłaszczę tutaj. Bańkę z olejem. Koleżka ma. Pour les start non. Wygląda, powiem tak, ciężko powiedzieć jaka to jest produkcja. Iwry. Ciężko mi powiedzieć jaka tutaj może być data, ale 1950, a nie 1000 Italię. Włoska 1950 rok maszyna do pompowania oleju. Ale jaja. Aster. Może coś komuś będzie to mówić. Może możecie mi podpowiedzieć trochę więcej na temat tejże maszyny. To się nazywa pulpetina oleista. Moi drodzy, nie chcę nic mówić, ale nie będzie to ostatni odcinek z Wybrzeża Kości Słoniowej, ponieważ chciałem powiedzieć do Gibona, do Gany jeszcze jest bardzo daleko i żeby nie skłamać, to jest jeszcze 240 km, więc niestety jeszcze nie kończymy serii z Wybrzeża Kości Słoniowej, co wydawało się takie racjonalne, ale musicie pamiętać, że w Afryce nie ma nic takiego, co można zracjonalizować. Tutaj nawet plan podróży co 5 minut się zmienia. No i musisz być elastycznym. Zatem bardzo dziękuję za wspólną podróż dzisiaj, za spędzony czas z Jak to daleko z kierownikiem. Moi drodzy, chylę bardzo niziutko kapelusz. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam wszystkie czarki i pulpety. Pozdrawiam stałych i nowych widzów, ale również upraszam o łapeczkę, komentarz i podanie odcinka dalej, na przykład na WhatsAppie bądź Messengerze do kilku znajomych i powiedzenie: ten odcinek musisz od kierownika obejrzeć. Koniecznie. No więc wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i trzymajcie kciuki, żebyśmy w kolejnym odcinku już zaczęli serię z Gany, żebyśmy tam w ogóle dojechali. No bo się zapowiada grubo. Jeżeli będziemy iść z buta, to jeszcze będzie z 20 odcinków tutaj z Wybrzeża Kości Słoniowej. W imieniu swoim i w imieniu Haneczki pozdrawiam serdecznie i się żegnam. Oh yeah!